Witam serdecznie dzisiaj po południu. Jakie są najnowsze prognozy dla światowych aktywów? To jest temat przewodni tego wpisu na samym początku. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu, poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Jakie są najnowsze prognozy dla światowych aktywów? Dzisiejsza sesja jest bardzo spokojna i przebiega pod znakiem sentymentu. Rynek patrzy, jak rynek się nastawia, co się może wkrótce wydarzyć, która strona jest silniejsza, popyt czy też podaż. No i jako, że dzisiaj nie ma ważniejszych danych makroekonomicznych, zobaczymy właśnie, co się wydarzy, w którą stronę rynek będzie się pozycjonował, ale to jest też dobry czas, żeby się zapoznać z najnowszymi prognozami dla światowych aktywów. Jak na początku maja inwestorzy widzą perspektywy dla najważniejszych klas aktywów. I zaczynamy od rynku walutowego. Na pierwszym wykresie widzimy tabelę poświęconą prognozom dla najważniejszych par walutowych i widzimy tutaj, że konsensus mówi o tym, że euro-dolar ma kontynuować tendencję wzrostową i widzimy to praktycznie dla każdego interwału, który jest tutaj zawarty i to jest bardzo oczywiście ważna informacja. Dodatkowo widzimy, że pary związane z jenem, zwłaszcza dolar-jen, ma kontynuować tendencję spadkową. Tendencja wzrostowa jest także przewidziana dla kabla i widzimy tutaj, że cały czas konsolidacja ma mieć miejsce na parze euro do funta brytyjskiego, a to może w najbliższym czasie sprawić, że ten funt nie będzie aż tak bardzo atrakcyjny do spekulacji, jak wcześniej można było zakładać. I na drugim wykresie pokazane są inne te najważniejsze pary walutowe, jakie są prognozy najważniejszych instytucji dla tych innych ważnych par walutowych na świecie. Zaczynamy od euro-dolara i widzimy, że on się ładnie konsoliduje cały czas nad poziomem 1,10. Widzimy, że każda kolejna korekta spadkowa tworzy swój dołek wyżej, a to raczej zwiększa prawdopodobieństwo ruchu w górę na eurodolarze niż tendencji spadkowej, a jak dla eurodolara najważniejsze instytucje finansowe prognozują, widzimy tutaj z rozbiciem na największą, na najwyższą prognozę, na najniższą, na medianę, na średnią, na kurs forwardowy i na poszczególne banki, jak one widzą perspektywy dla euro-dolara na koniec tego kwartału, trzeciego, czwartego i na koniec pierwszego kwartału 2024 plus dla poszczególnych innych lat. I widzimy, że raczej nastawienie jest na wzrosty niż na spadki z perspektywą dojścia w okolice poziomu 1,20 mniej więcej za rok. Na wykresie kształtuje się to tak. Najciekawsza jest oczywiście mediana prognoz i widzimy, jak ona się po prostu ładnie tutaj podnosi. Inne ciekawe pary związane z walutami to są oczywiście pary związane ze złotym i na tej następnej tabeli widzimy prognozy dla euro złotego i dla dolar złotego. Widzimy tutaj nastawienie rynku raczej na aprecjację niż na osłabienie krajowej waluty. Jest to moim zdaniem pochodną tego, jak instytucje finansowe widzą także zachowanie euro-dolara. I zaczynamy od euro złotego i widzimy w tym wypadku, że trwa następna fala zakupów polskiej waluty. Prawdopodobnie będziemy przechodzić ostatnie minima, a to powinno uruchomić techniczną falę kupna i bardzo podobnie widać to na dolar złotym. Na chwilę obecną zajmijmy się jednak euro złotym i w tym wypadku tak samo widzimy rozbicie poszczególnych prognoz na różne kwartały, interwały czasowe i jak poszczególne instytucje finansowe widzą złotego względem euro w następnych kwartałach. I na wykresie uśrednione wartości z poziomami maksymalnymi i minimalnymi. I dolar złoty to samo. Widzimy przede wszystkim nastawienie na to, że już pod koniec tego roku trwale dolar złoty zejdzie poniżej poziomu 4 zł. Tendencja na aprecjację widać bez względu na horyzont cenowy prognozy i jak poszczególne instytucje finansowe widzą umocnienie czy też osłabienie krajowej waluty. Natomiast ewidentnie widać na wykresie, że rynek nastawia się na aprecjację złotego, szczególnie względem amerykańskiego dolara. I z ciekawostek na rynku walutowym widzimy, że zbliżamy się na kablu do Fibonacciego 61,8%. Tak według Bloomberga
tworzy się struktura oporów, najbliższych oporów na kablu. No zobaczymy, co się dalej tutaj wydarzy. Kolejna klasa aktywów i prognoz to są te związane z energią, czyli przede wszystkim ropa naftowa i także gaz. Widzimy tutaj na wykresie, jakie są uśrednione prognozy dla tych instrumentów finansowych. Zaczynamy od ropy naftowej, która dzisiaj znowu kontynuuje tendencję odbicia. Wygląda na to, że konsolidacja trwa i nie mamy do czynienia z jakimś głębszym przełamaniem, wybiciem wsparcia. Prognozy dla ropy naftowej na kolejne interwały są następujące. Widzimy, jak poszczególne instytucje finansowe prognozują ropę naftową i jest ewidentne nastawienie na to, że rynek spodziewa się wzrostu ceny ropy naftowej niż spadków. Warto zwrócić uwagę także na to podnoszenie tych minimalnych prognoz i jest to ewidentny sygnał, że rynek nastawia się raczej na wzrosty niż na spadki w średnim i w długim terminie ceny ropy naftowej. Znalazłem jednak coś bardziej interesującego. Na przestrzeni ostatnich 20 lat tutaj Bloomberg zrobił taki model pokazujący, jak ropa naftowa zachowuje się w trakcie całego roku i ewidentnie tutaj widać, że szczyty cyklicznego zachowania ropy naftowej przypadają mniej więcej na początek letnich wakacji na półkuli północnej, a później systematycznie ropa naftowa ma ochotę i tendencję do tego, żeby spadać. Tak zachowywała się na przestrzeni ostatnich 20 lat. No i pytanie jest takie, czy te schematy będą się powielały także w 2023 roku. Ze statystycznego punktu widzenia, im bliżej końca roku, tym większa powinna być presja na spadki ceny ropy naftowej. Kolejna grupa aktywów to są metale i widzimy tutaj prognozy dla złota, srebra, platyny, palladu, aluminium, miedzi, niklu na kolejne kwartały i dla nas szczególnie istotne jest perspektywa dla złota, a złoto nie było w stanie pokonać poziomu $2000, dlatego też rośnie znowu prawdopodobieństwo ruchu w górę, a tendencja osłabienia amerykańskiego dolara i raczej spadków rentowności to jest także zachęta do tego, żeby te złoto jednak trwalej usadowiło się nad poziomem $2000. A jakie są prognozy? I widzimy tutaj, że rynek nastawia się, że już w perspektywie trzeciego kwartału będziemy mieć nowe maksima wszechczasów ceny ropy, tak wynika z maksymalnej prognozy i także tutaj mediana oraz średnia z wszystkich prognoz także sygnalizuje tendencję na przełamanie maksimów wszechczasów niż na tendencję odbicia, dlatego jestem też ciekawy, czy te prognozy się sprawdzą i wykres uśredniony także to ładnie w tym wypadku pokazuje. Kolejna grupa aktywów to są surowce rolne. Mamy tutaj prognozy dla kukurydzy, dla pszenicy, dla ryżu, dla kawy, dla cukru i czy nawet dla kakao. Interesuje nas przede wszystkim to, jak będzie się zachowywała pszenica, no ale oczywiście wszystkie inne także są niezwykle interesujące i myślę, że warto na nie zwracać uwagę. No i teraz przejdźmy już do innych klas aktywów, w tym wypadku do obligacji amerykańskich. Jak widzimy, tutaj konsolidacja jednak cały czas trwa, ale z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że hedge fundy znowu notują nowy rekord wszechczasów krótkiej pozycji i te hedge fundy ewidentnie się pozycjonują na bardzo wyraźny ruch. No, pytanie jest, czy będą miały rację. I teraz indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych, które w piątek nie były w stanie przełamać wsparć. Mieliśmy do czynienia z bardzo ładnym wzrostem. Zobaczymy, czy będzie on dzisiaj kontynuowany na fali tego, że nie ma danych makroekonomicznych. Rynek już ostatecznie przetrawi wszystkie informacje. A jakie są prognozy instytucji finansowych? Widzimy, że rynek nastawia się, że ten rok raczej na zamknięciu będzie na poziomach nieco niższych niż jest to teraz. Maksymalna prognoza instytucji finansowych to jest 4750 punktów, minimalna 3225. No i duży rozstrzał widzimy tutaj jak na dłoni prognoz co do zachowania indeksu Standard & Poor's na koniec tego roku, a indeks DAX jest na maksimach tendencji wzrostowej. Warto zwrócić uwagę, że znowu jest rozbieżność w zachowaniu indeksu DAX z indeksem Standard & Poor's na korzyść indeksu europejskiego. I jakie są prognozy na koniec tego roku dla indeksu DAX? Widać tutaj jak na dłoni maksymalna prognoza 17 tysięcy punktów, minimalna 12 150. No i pytanie jest,
czy indeksy giełdowe w Europie będą zachowywały się lepiej niż te w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli tendencja wzrostowa na euro-dolarze będzie miała miejsce, to prawdopodobnie faktycznie tak się stanie. Kolejna ciekawostka i prognozy dla indeksu Eurostoxx 50 i w tym wypadku także widzimy, jakie są tutaj rozrzuty, prognozy na koniec roku, jeżeli chodzi o zachowanie tego indeksu giełdowego. Z kolejnych ciekawostek to myślę, że warto zwrócić uwagę na zachowanie Bitcoina, który zaczyna generować sygnały idące w sprzeczności z tendencją do kupowania ryzyka na całym świecie, ponieważ indeks giełdowy zaczyna przechodzić przez średnią 50-dniową, a to może być to zwiastun i sygnał bardzo negatywnych zjawisk, które mogą się wydarzyć na Bitcoinie, jeżeli te sygnały będą utrzymane. Dlatego też dzisiaj szczególnie zamknięcie poniżej 28 tysięcy dolarów będzie negatywnie działało na Bitcoina i zobaczymy, czy to się sprawdzi. I na koniec polskie aktywa inne niż rynek walutowy. A polskie obligacje są dzisiaj w miarę spokojne, tutaj niewiele się dzieje, a indeks WIG20 znowu pokazuje swoją siłę. Nie ma ochoty na spadki, dlatego też moim zdaniem rośnie znowu prawdopodobieństwo ataku na maksima wszechczasów, na maksima tendencji wzrostowej, na przejście poziomu 2000 punktów i na ruch dalej w kierunku maksimów wszechczasów. Moim zdaniem warszawska giełda znowu pokazuje coraz większą relatywną siłę względem tego, co się dzieje na innych parkietach na świecie. No i w tym momencie, drodzy Państwo, zachęcam do tych specjalnych materiałów edukacyjnych, które są tam podlinkowane na dole i w opisie, poświęcone temu, jak zachowują się giełdy podczas widma recesji, jak inwestować na giełdzie, darmowy kurs inwestowania dotyczący tego, jak rozpoznawać wydarzenia na giełdzie, jak je rozpoznawać, jak zwiększać prawdopodobieństwo sukcesu na giełdzie, jaka jest terminologia, którą my się tutaj posługujemy. Po prostu warto się z tymi materiałami zaznajamiać. No i oczywiście materiał poświęcony sztucznej inteligencji, jak ją także wykorzystać do tego, żeby zwiększyć swoje szanse do zysków na rynkach finansowych. Zapraszam do tych materiałów, przypominam, one są tam podlinkowane w opisie i także w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro po ranku. Wszystkiego dobrego i życzę dodatniej, dużej stopy zwrotu podczas dzisiejszej sesji. Pozdrawiam. Uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.